Okay, danke. Skipasy kupione. Jedziemy do góry. Ogień. Dobra, puścimy busa. Austria Ski Team. Lokalesi, więc oni będą szybko jechać. Za nami drugi bus. Czujemy się prawie jak na Jamesie Bondzie, gdzie się ścigali tutaj. To właśnie na tej drodze Daniel Craig jako agent 007, pamiętacie te sceny? Latał samolotem i strzelał przez okno w samolocie do kilku jeepów, które tędy uciekały. To właśnie tutaj były te sceny nagrywane. Jestem. Słuchajcie, mam dla Was nagrody. Mam dla Was szybki konkurs. Proszę w komentarzu pod tym filmem zostawić informację, jaka jest długość zjazdu z samego szczytu tutaj z lodowca w Zelden do miejscowości. Napiszcie dokładnie ile w kilometrach, w metrach, nieważne. Ważne, żeby się to zgadzało z tym, co powiedziałem Wam w tym odcinku. A ja z prawidłowych odpowiedzi wylosuję osoby, które otrzymają oryginalną saszetkę, taką na kosmetyki z Zelden, lub oryginalną maseczkę z logo Zelden. Maseczka wielorazowa, można ją prać. Także piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i życzę Wam powodzenia. Wygrywajcie. Na razie. Dojechaliśmy już z Mariuszem na lodowiec Tiefenbach. Nazwijmy to, że to jest drugi lodowiec koło lodowca Rettenbach, gdzie rozgrywany jest Puchar Świata. Przyjechaliśmy na drugą stronę, dlatego że tu jest zawsze o tej porze słońce. Na Rettenbachu to słońce wychodzi dopiero później, gdzieś koło godziny 11. Więc tutaj pierwsze pojeździmy, skorzystamy z tych warunków, z tego co widzimy, to jest po prostu bajkowo, a później przejedziemy na Rettenbach. Oj, muszę Wam się do czegoś przyznać. Będziecie mogli polewać z Jacka. Słuchajcie, w ferworze walki, jak wysiadaliśmy z Mariuszem z gondoli, zabrałem wszystko oprócz nart. Nie wziąłem nart. Narty pojechały sobie na wycieczkę, na objazdówkę do dolnej stacji, do górnej stacji. Zgłosiłem to tylko u pana, u obsługi. Pan zadzwonił na dół, żeby nikt tych nart nie wyciągał. I po jakichś tam kilku minutach czy kilkunastu minutach przyjechały do góry. Ale no widzicie, tyle lat jeżdżę na nartach i takie rzeczy też się czasami zdarzają. Był przynajmniej czas nagrać fajnego timelapsa, którego właśnie teraz Wam pokażę. O, powiem Wam, że to co dzisiaj jest na lodowcu Tiefenbach w Zelden, trzeba by było określić, nie wiem, bajką, perfekcją. To jest po prostu niesamowite. Jest istny stół na szerokości, nie wiem, 100 metrów. Jest po prostu genialnie.
dla osób, które by dzisiaj chciały się szkolić w szybkiej jeździe, wolnej. Nie wiem, wymyślajcie sobie co chcecie, jest po prostu absolutnie perfekcyjnie. Super. O, widzę, że orczyk jeszcze uruchomili z tamtej strony. Też trzeba będzie pojechać. Tam jest fajna czerwona trasa. Platforma widokowa, na której teraz się znajduję, to jedna z trzech platform tak zwanych Big 3. Trzy platformy, które znajdują się w miejscach powyżej 3000 metrów. To jedno z nich fantastyczna platforma wysunięta nad przepaść, nad lodowce, które schodzą z podnóża Wildspitze. To ta góra, którą wczoraj oglądaliśmy na Pitztalu. Dzisiaj oglądamy ją z drugiej strony, od strony Zelden. Zresztą Pitztal, tam widać trasę czerwoną, tam szczyt. To jest właśnie ten szczyt, na który można najwyżej wyjechać w Tyrolu i w ogóle w całej Austrii. 3444 metry nad poziomem morza. Tutaj górna stacja gondoli na Tiefenbachu, a tutaj jest jedna z platform, z trzech platform. Druga znajduje się na tym szczycie. Od drugiej strony się podchodzi. Tam się podjeżdża gondolą z lodowca Rettenbach. A trzecia znajduje się w bardzo ciekawym miejscu, które niestety teraz jest jeszcze zamknięte, czynne jest w sezonie zimowym. Momencik, bo się nie widzę na ekranie. O, teraz. Czynne jest w sezonie zimowym. Kurczę, dobrze, żebym powiedział. Geislarskogel. To jest miejsce bardzo ciekawe, do którego warto wstąpić. Warto tam pojechać nie tylko ze względu na warunki narciarskie, fantastyczne trasy, ale także z powodu agenta 007. Jamesa Bonda, o którym będę jeszcze tutaj przy okazji Zelden bardzo dużo mówić, ponieważ tam jest restauracja Ice Cube, w której były nagrywane sceny Jamesa Bonda. Pokazywałem już Wam drogę dojazdową, gdzie też były nagrywane sceny z filmu Spectre. Natomiast tam na Geislarskogel jest fantastyczne miejsce widokowe, restauracja Ice Cube, do której trzeba zawitać. Bardzo dobre jedzenie, a oprócz tego oczywiście Elements 007. Miejsce, które musicie odwiedzić, jeżeli jesteście fanami Jamesa Bonda. Są tam fantastyczne pamiątki związane z filmem, który tutaj był nagrywany. Ale co ja Wam tu będę opowiadał? Tam trzeba po prostu być. Big 3 Photo Rally. To taka zabawa tak naprawdę przygotowana dla chętnych, dla tych wszystkich, którzy chcieliby troszeczkę się sami z sobą pościgać. Na czym to polega? Trzeba zarejestrować swoją kartę, swój karnet na stronie internetowej albo w specjalnych punktach, czy w kasach bodajże to można też zrobić. I potem jeździcie po tych punktach oznaczonych takim logo. Przykładacie tu kartę. Tam jest kamera i robi Wam zdjęcie. Takich punktów jest 4, czyli odwiedzacie wszystkie punkty z podznaku Big 3 i jeszcze jeden w drodze na lodowiec. W sezonie zimowym możecie na lodowiec wyjechać oczywiście wyciągami. Droga jest wtedy zamknięta, nie ma na niej ruchu. Uciekam już z lodowca Tiefenbach, krzesełkiem przejeżdżam tutaj przez przełęcz i wjadę na lodowiec Rettenbach. To jest słynne miejsce. Wszyscy ci, którzy interesują się Pucharem Świata, to wiedzą, że tutaj
rozgrywane są pierwsze zawody o wielu, wielu lat, pierwsze zawody Pucharu Świata, które były nomen omen wczoraj. Muszę wam się przyznać, że mam tutaj bardzo dobrze, bo Mariusz robi wspaniałą robotę, pomagając mi. Wyciągam moją magiczną karteczkę, żeby przekazać wam kilka informacji statystycznych. Mówiłem już o lodowcu, pokazywałem wam mapę lodowca, a teraz kilka słów na temat tego, ile tu jest tras narciarskich, ile obsługiwanych przez ile kolei i wyciągów w sezonie. Więc Zelden liczy sobie dokładnie 143,4 km tras narciarskich, także jest na pewno co liczyć, co jeździć, a te osoby, które nie jeżdżą do ośrodków poniżej 100 km, tutaj mogą z pełną odpowiedzialnością przyjechać. Jeżeli chodzi o trasy koloru czarnego, te najstromsze dla tych wszystkich, którzy lubią się sprawdzić, lubią wycisnąć ze swoich nart i swoich ud ile tylko się wlezie, to jest ich tutaj prawie 30 km, ponad 27 dokładnie, a jeżeli chodzi o trasy czerwone, czyli takie powiedzmy sobie połączenie tych osób, które dobrze jeżdżą i tych, co jeszcze się nie czują tak do końca pewnie, 44,7 km. No i reszta tras, prawie 70 km to trasy dla tych osób, które stawiają pierwsze kroki, dla tych osób, które technikę doskonalą. Natomiast te trasy tutaj są bardzo fajne, bardzo szerokie i tak jak widzieliście tutaj na lodowcu Tiefenbach, ten niebieski kolor taki zachodzi trochę na granatowy. Do tego jeszcze mamy skirutę. Jeżeli chodzi o wyciągi, to mamy tutaj 31 kolei i wyciągów narciarskich, z czego 2 duże gondole, do tego dochodzą 6 małych gondolek takich 10-8 osobowych, 15 krzeseł, aż 15 krzeseł i 8 orczyków. Jeździmy tutaj od wysokości 1350, czyli to jest poziom Zelden, do wysokości 3340, tutaj włączę ekranik. I sezon tutaj trwa od września. W tym roku lodowiec został otwarty 28 września, a jeździmy do 2 maja. Czyli sezon jest naprawdę bardzo długi, ale 2 maja to nie jest zamknięcie całego ośrodka, tylko wtedy zamykane są te części, nazwijmy to zimowe. Natomiast dalej możemy tutaj sobie swobodnie jeździć na lodowcu, tylko wtedy trzeba skorzystać ze skibusa lub dojechać autobusem. Oczywiście w zimie tutaj dojeżdżamy tak zwanym Golden Gate, czyli siecią wyciągów, kolei krzesełkowych i gondoli dojeżdżamy pod sam lodowiec, no i potem na samą górę, także z samego dołu na samą górę można przyjechać krzesełkami i gondolami i z samej góry na sam dół da się zjechać na nartach w zimie. Jest to naprawdę długa trasa, musiałbym sprawdzić. Zaraz tu będzie napisane dokładnie, ile kilometrów ma najdłuższy zjazd z samej góry na sam dół. Ja to policzę i tutaj wpiszę. Co jeszcze? Zelden, tak jak już wcześniej powiedziałem, to oczywiście kraina Bonda, kraina Pucharu Świata, kraina 3000. Wspaniałe miejsce. Skipas tutaj ile kosztuje? Skipas kosztuje 332 euro w takim sezonie jak teraz. W sezonie wysokim, czyli już od listopada, kiedy jest otwarte, dół 343 euro. Resztę skończę później, bo muszę wysiadać. Przejechałem już na drugą stronę, a właściwie jestem na, można powiedzieć, takim siodle małej przełęczy, która rozdziela tutaj lodowiec Tiefenbach i lodowiec Rettenbach, który jest za mną. Tutaj zagrodzone, kadra austriacka trenuje. Widzę, tu jest też fotosession jest robione. Wielu znanych zawodników tutaj było wczoraj przez weekend i jeszcze wielu można dzisiaj tutaj spotkać. Z tego co zauważyłem, to chłopaki ćwiczą tutaj z lewej strony giganta, a z drugiej strony mają bramkę ustawioną do tak zwanego City Event, czyli do takiego giganta, który odbywa się w miastach chodzi o to, żeby zgromadzić jak największą publiczność, to jest z reguły gigant równoległy i tam te bramki są ustawione naprawdę bardzo ciasno, ale gość, który tu przed chwilą jechał, naprawdę super się zwijał. Ostrzcie narty, ostrzcie muszą być naprawdę brzytwy, bo tutaj jest
bardzo twardo. Z tej strony jest bardzo twardo, to zacieniona część, dużo sztucznego śniegu i też śnieg tutaj był pewnie utwardzany pod zawodników, więc tu tylko idealnie naostrzone narty. Dojeżdżam już do przejazdu. Tu jest wytyczony przejazd u stóp lodowca, u podnóża lodowca. Kiedyś był trochę wyżej, tak mniej więcej w połowie, teraz to zrobili już tutaj na dole. Tu już w ogóle tak naprawdę nie ma lodu, chociaż nie, jest tam kawałek. Będę mógł wam pokazać, jak to wygląda. No niestety nie pokażę, mogę wam tylko tak pokazać. Tam jest fragment lodowca, widać odsłonięty, tutaj się zapada. Powstało tutaj jezioro takie naturalne z wytopionej wody z lodowca. Natomiast ja osobiście pamiętam tutaj, tam u góry się przejeżdżało tak mniej więcej w połowie, no i można było dotknąć tego lodu, można było spojrzeć, jak to powiedzieć, lodowi w oczy. A to, co widzicie za mną, ta trasa tam ogrodzona siatkami, to trasa Pucharu Świata. To przedwczoraj panie, a wczoraj panowie tutaj się ścigali, najlepsi Japończycy na świecie ścigali się w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w Gigancie. Gondola Schwarze-Schneider. Tą gondolą można wyjechać na sam szczyt lodowca Rettenbach. Tą gondolą też zawodnicy wyjeżdżają na górę. Można sobie czasami trafić na moment, kiedy oni też jadą i zdarza się, że wsiądzie się z czołówką Pucharu Świata. Można porozmawiać. Większość z nich jest bardzo otwarta na rozmowy, a czasami nie. Słońce daje, więc nie wolno zapomnieć o kremach. No, pewnie wiecie, czym się będę smarował. Ale to naprawdę dobry krem. To nie chodzi o robienie reklamy, ale krem jest naprawdę dobry i polecam wam, żeby spróbować. Taka zaleta tego kremu. Tak a propos, mam czerwony nos, bo oczywiście zapomniałem wczoraj, a stałem trochę robiąc ujęcia różne. Dlatego mam czerwony nos. Ale zaleta kremu tego jest taka, że raz posmarujecie facjatę, najbardziej wystające miejsca i macie spokój na cały dzień. Polecam. Teraz dotarłem już do drugiej platformy widokowej, usytuowanej przy górnej stacji gondoli, która wyjeżdża, zaplątałem się w kable, która wyjeżdża z dołu lodowca Rettenbach. Ona jest dwusekcyjna ze stacją przesiadkową i tutaj znajduje się druga kamera, dzięki której można zrobić zdjęcie w tak pięknym miejscu. Ramka do robienia zdjęć pamiątkowych, a dla was kilka informacji. Tam, gdzie widzicie te chmury z tyłu, to już słoneczna Italia. Tym razem jest odwrotnie. W słonecznej Italii chmury, w Tyrolu, w Austrii piękna, słoneczna pogoda. Góry postawiły skuteczną barierę. Tutaj zjazd do Doliny Odstal, tu widać Dolinę Odstal, natomiast kawałek dalej, za granią, tą pierwszą granią gór, tym pierwszym pasmem gór jest Stubaital i Dolina Stubaj, gdzie jadę pojutrze. Jutro jeszcze będę jeździł w Zelden. Z tego miejsca w zimie można zjechać do samego dołu, do Zelden. No jest kawałek, różne trasy po drodze i odcinki strome i odcinki płaskie, końcówka stroma, bo na samym końcu przy dojeździe do Zelden mamy dwa warianty, czerwony i czarny. Tutaj na górze
też można pojechać niebieskim wariatem dookoła trochę lodowca, albo przez sam lodowiec, czyli czarną trasą. Później przejeżdżamy doliną, która schodzi w kierunku Zelden i tam jest taki przejazd taką nartostradą, gdzie czasami nawet z kija trzeba uderzyć. Natomiast ja dojeżdżam do ciekawego miejsca, do tunelu tutaj na lodowcu, który łączy lodowiec Tiefenbach i Rettenbach. Tędy można przejechać na drugą stronę do lodowca Tiefenbach. Ja oczywiście z niego skorzystam, ale troszeczkę później. Hej! Tu jest fajna niebieska trasa z takimi przełamaniami. Kapitalnie się tu jeździ, kiedy nie ma zawodników, to cała ta szerokość jest do dyspozycji, nie wiem, 100-150 metrów. Można też tam poniżej, jak się kończą giganty, odbić w prawo. Dalej jest niebieska trasa dla tych osób, które troszeczkę słabiej się czują na nartach, a reszta może zjechać do stacji pośredniej gondoli, do Orczyka lub zjechać na czarną trasę. I ja tam pojadę, pokażę Wam, jak wygląda trasa Pucharu Świata. Tak. Tutaj trasa Pucharu Świata. Tam wyżej start. Jedno przełamanie, skręt w prawo i drugie przełamanie. I tam się zaczyna prawdziwa zabawa. Odpowiednia prędkość. Przypomnę dla tych, czy podpowiem tym osobom, które trochę są mniej zorientowane, że zawodnicy na gigancie jeżdżą z prędkością około 70 km na godzinę. Trasa jest bardzo twardo przygotowywana. Są wtryski robione z wody, żeby tutaj było naprawdę bardzo, bardzo twardo. I odpowiem w ten sposób, tak jak mi to kiedyś powiedział mój znajomy Grzesiu Dendys, którego pozdrawiam. Byliśmy tutaj po Pucharze Świata, trasa została otwarta, była okazja się przejechać i Grzesiek powiedział tak: Jacek, trochę jeżdżę na tych nartach. Narty mam naprawdę dobrze zrobione i nie jestem w stanie się zaczepić tutaj na krawędziach. Po prostu jest żywy, twardy lód. No ale cóż, jak już powiedziałem, inna liga. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, jak tam się świeci ta trasa. Oj, żywy lód. Chodzi o to, żeby wszyscy zawodnicy mieli teoretycznie takie same warunki. Tu jest stromo, wierzcie mi. A ci, co nie wierzą, niech przyjadą, niech sprawdzą. Przyszła pora lunchu. Zapraszam Was do restauracji tutaj na lodowcu Rettenbach. Chciałbym Wam pokazać z jednej strony, co można zjeść i ile to kosztuje, a z drugiej strony, jak wyglądają środki bezpieczeństwa, czy trzeba chodzić w maseczce, czy trzeba dezynfekować ręce i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was na lunch. Pierwsza podstawowa rzecz, wchodząc do restauracji, to zakładamy maseczkę. Teraz wszędzie znajdują się automaty
Pusty, ale przypuszczam, że dalej przy wejściu też będzie. Poszukamy jakiegoś stolika, żeby był też oddalony od osób, które siedzą, i pójdziemy zamawiać. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. Jesteśmy sami. Też znacie to uczucie. I zapraszam Was do restauracji. Bierzemy tacę. Jeżeli ktoś by chciał, to są plastikowe sztuczce, natomiast też można wziąć metalowe. Te plastikowe są popakowane, tamte wszystkie są wymyte, czyściutkie, czekają na fryzurkę, czekają na osoby, które by chciały z tego skorzystać. Resztę wszystko pobieramy tak, jak to zawsze było. Kawa, herbata, czekolada, napoje zimne, dania zapakowane praktycznie w ten sam sposób, tak jak przedtem. Oczywiście napoje, sałatki, to wszystko się nie zmienia. Jedna rzecz, tak trochę tu pustawo wygląda, no ale jesteśmy przed sezonem. Tak naprawdę to dzisiaj tutaj jest parę osób, takich nazwijmy to normalnych narciarzy, a reszta to tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy tu wpadli na szybko. Jeżeli chodzi o posiłki ciepłe, to tutaj możemy pozamawiać wszelkiego rodzaju pasty, kiełbaski, możemy tutaj zamówić sobie gulasz, zupę, winer sznycel i tak dalej, czyli to takie standardowo jest przygotowywane. Tutaj jest jeszcze troszeczkę pusto, ale tak jak wcześniej powiedziałem, to wynika z tego, że jeszcze nie ma sezonu. No to wszystko, idziemy do kasy, kupujemy, pamiętając, że cały czas mamy na twarzy maseczkę. Teraz, kiedy usiadłem już do stołu, mogę zdjąć maskę i zasmakować się w czym? Oczywiście nie może być inaczej jak Kaiserschmarren. Do tego ja piję sok jabłkowy. Jeżeli chcecie, to oczywiście mogą być inne napoje. To tyle. Smacznego. Wracam już z lodowca Rettenbach. Jadę teraz na Tiefenbach i zapraszam Was na przejazd przez tunel, przez lodowcowy tunel między dwoma lodowcami. Tada! I cały Tiefenbach w pełnej krasie, jak na dłoni. Kapitalnie. A tu warunki po prostu genialne. Dla tych osób, które chcą po prostu jeździć góra, dół, polecam. Żeby nie było tylko, że ja Wam opowiadam, bo mogę być stronniczy, jeżeli chodzi o to, jakie warunki są na stoku. Mariusz, dawaj, no powiedz kilka słów na temat tego. Cześć Wam. Słuchajcie, są przepiękne warunki, jest lekki mróz, jest słoneczko, trasy są wyśmienite, kosmiczne po prostu. Jest równo, twardo, generalnie ślady po ratraku widać przez cały dzień. Ja jeżdżę na narcie sportowej, na narcie slalomowej, to krótkie skręty w takich warunkach to jest naprawdę czysta przyjemność i esencja narciarstwa. A się chłop rozgadał. No i bardzo dobrze. Widzicie, macie informacje z pierwszej ręki, nie tylko moje, ale Mariusza, który tutaj jeździ, który często odwiedza ośrodki narciarskie w Alpach, ma porównanie i
Cały czas tutaj dyskutujemy na ten temat, że dzisiaj jest po prostu sztos. Jest idealnie. Mówiąc o odwiedzaniu ośrodków narciarskich właśnie jesienią, tym początkiem sezonu, to co powiedział przed chwilą Mariusz, ja chciałbym Was zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zawsze, ale to zawsze jest coś takiego jak takie tygodniowe czy nawet dwutygodniowe okno pogodowe. Mamy to szczęście z Mariuszem, że w tym roku trafiliśmy. Jak widzicie we wszystkich naszych filmach, od soboty praktycznie zaczęła się pogoda. W weekend ma być jednodniowe załamanie pogody i potem prognozy znowu na następny tydzień są z pogodą żyletą. Słońce, lekki mróz na lodowcach, piękna pogoda bezwiecznie. Więc oglądajcie pogodę, śledźcie prognozy pogody, oczywiście na Ski Online, to była reklama, i wybierajcie się o tej porze na narty, bo warto. Lodowce czekają na Was, są niższe ceny. Popatrzcie, ile tu jest miejsca. Nawet Zelden się w ten sposób promuje, że na jedną osobę przypada, ja nie pamiętam, 400 metrów kwadratowych stoku w tym czasie. Warto. Dzisiejsze zakończenie troszeczkę inne niż zwykle. W związku z tym, że mam ze sobą wstrząśnięte, niemieszane, nie jestem na nartach, bo tego akurat nie będę promował. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez 3 ostatnie odcinki. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie i rozpoczęliście nowy sezon z moimi vlogami. Odwiedziłem ostatnio lodowiec Kaunertal, Pitztal. Teraz zakończyłem swoją jazdę na lodowcu w Zelden. Następne 2 odcinki czekają na Was. To będzie Stuwaj i Hintertux. Serdecznie Wam polecam Zelden, bo jest to wyjątkowe miejsce na narciarski urlop. Kraina wiecznych śniegów, kraina Jamesa Bonda, kraina Pucharu Świata. Wasze zdrowie, trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Do następnego odcinka.